Cześć, witajcie serdecznie w pierwszej lekcji kursu dotyczącego techniki napędowej. Jak sama nazwa wskazuje, w kursie tym wszystkie zagadnienia, definicje, podawana problematyka oscylować będzie wokół układów napędowych. W każdym układzie napędowym sercem takiego układu napędowego jest silnik elektryczny. Naturalnym zatem wydaje się fakt, że zaczniemy naszą przygodę z techniką napędową od wytłumaczenia i zrozumienia, czym jest i jak działa silnik elektryczny. Zapraszam. Jak to się dzieje, że po podaniu prądu i napięcia, czyli po podłączeniu tego urządzenia silnika elektrycznego do gniazdka, zaczyna on wirować, czyli zaczyna się obracać jego wał elektryczny? No to może zacznijmy od takich dwóch bardzo prostych, szybkich definicji. Czyli gdy mówimy o tym, że wał silnika zaczyna się obracać i wirować, no to przeważnie w naszych głowach pojawiają się dwie zmienne. To znaczy, ja od razu sobie wyobrażam, no dobrze, ale z jaką prędkością wiruje ten wał silnika oraz z jaką siłą wiruje ten wał silnika. No i tutaj dochodzimy do definicji dwóch takich kluczowych zmiennych, które określają znakomitą większość silników elektrycznych, czyli jego prędkość tego silnika, czyli włączam go do gniazdka i on zaczyna przyspieszać i stabilizuje się, no i ma pewne obroty, oraz moment tego silnika, czyli z jaką siłą dokonuje tego obrotu. Dlaczego jest to ważne? Ponieważ mamy szereg naprawdę licznych aplikacji w przemyśle, ale nie tylko, gdzie żądamy od naszych silników, żeby działały wolno, czyli z niską prędkością, ale mamy do niego podłączone bardzo duże obciążenie, czyli na przykład bardzo długi przenośnik załadowany w pełni. Ok? Bądź sytuację odwrotną, gdzie mówimy mu działaj bardzo szybko, ale z niewielką siłą. Ok? No i teraz ta siła, która generowana jest na wale silnika, tą siłę określa moment silnika, który mierzymy najczęściej w jednostkach newtonometry, czyli gdzieś tam przy silniku, jak będziecie widzieli zapis, że posiada ileś tam newtonometrów, no to jest właśnie określenie jego momentu. No i prędkość, którą wyrażamy najczęściej w obrotach na minutę, bądź z języka angielskiego RPM, czyli round per minute. Więc na dzień dobry mamy takie dwie zmienne. Jak szybko ten silnik się porusza i z jaką siłą porusza wał silnika. Czyli mówimy o prędkości i o momencie tego silnika. Ok. Definicja numer 2, tak na rozgrzewkę. Podejrzewam, że część z Was po drugiej stronie ekranu nigdy nie miało do czynienia z silnikiem elektrycznym, bądź nie uważali zbytnio w szkole średniej na matematyce, fizyce, nie mają wykształcenia kierunkowego. Zatem specjalnie dla Was definicja prądu stałego i przemiennego. Mamy takie dwa główne typy silników: prądu stałego i prądu przemiennego. Bardzo często gdzieś tam można wyczytać czy usłyszeć prądu zmiennego. Nie, mówimy o prądzie przemiennym i za chwilę Wam to wytłumaczę, czyli pokażę Wam różnicę pomiędzy prądem zmiennym a przemiennym. Mamy silniki DC i AC. DC, czyli z języka angielskiego direct current, taki jakby prąd bezpośredni. Current to jest prąd. No i mamy AC, czyli alternate current. Tyle nam mówią te przedrostki AC i DC. Prąd stały, prąd zmienny bądź prąd przemienny, który jest specjalnym przypadkiem prądu zmiennego. No i teraz o co chodzi z tymi prądami? Gdy mówimy o prądzie stałym, no to jego charakterystyka wygląda w ten sposób. Tu mamy na przykład napięcie, tutaj mamy czas, bądź prąd, prawda? No i już widzicie. Napięcie oznaczamy jako U i mierzymy go w jednostkach wolty. Prąd oznaczamy jako I, mierzymy go w jednostkach ampery.
ok? Więc prąd DC jest to taki prąd i napięcie, które nie zmieniają się w czasie. Na przykład cały czas wynoszą 24 V prądu całego, które oznaczamy 24 VDC. Najstarsze konstrukcje silników elektrycznych i pierwsze konstrukcje silników elektrycznych miały właśnie charakter prądu stałego, czyli wszystko zaczęło się od Alessandro Volty, prawda? Gdzieś tam chyba w XVIII wieku, który stworzył pierwszą baterię, ogniwo galwaniczne. No i od tamtego czasu ta historia ewoluuje. No i gdzieś tam na początku XIX wieku, czy w połowie XIX wieku powstały pierwsze silniki prądu stałego. No bo wszystko zaczęło się właśnie od tego prądu stałego. Nie mieliśmy na początku prądu zmiennego ani przemiennego, był tylko i wyłącznie prąd stały. Zatem prąd stały to taki, który nie zmienia się w czasie. Cały czas mamy na przykład wielkość 24 VDC. Jak już wspominałem, silniki DC odchodzą pomału do lamusu. Powinienem powiedzieć mocno do lamusa, nie powoli. Dzieje się to naprawdę od wielu, wielu lat. Silniki prądu przemiennego jest nam konstruować łatwiej, produkcja jest tańsza, a benefitów płynących z korzystania z silników AC jest znacznie więcej i mają one znacznie większą przewagę nad silnikami DC w chwili obecnej. Kiedyś było odwrotnie. Teraz te proporcje się całkowicie odwróciły. Zatem cały świat, cały przemysł idzie w tym kierunku, żeby używać silników AC, a nie DC. Silniki DC są bardzo popularne, ale w zupełnie innego typu aplikacjach, do czego dojdziemy w miarę rozwoju tego kursu związanego z techniką napędową. Do czego używamy prądu i napięcia DC w automatyce w chwili obecnej? No to zostawmy sobie ten przykład 24 VDC. Takim standardowym napięciem sterowniczym w Polsce, ale nie tylko, ogólnie na świecie, to 24 VDC, czyli za pomocą tego napięcia sterujemy stycznikami, przekaźnikami, przemiennikami częstotliwości, czyli falownikami, soft starterami, sterownikami PLC, panelami HMI, no w zasadzie wszelką automatyką, wszelkiej maści automatyką, którą mamy i którą chcemy wysterować. Czyli taki standard sterowniczy w Polsce to jest 24 VDC. Cały czas podajemy stałe napięcie 24 VDC i prąd z tym związany. Natomiast drugi typ prądu i napięcia, który posiadamy, to prąd przemienny. Więc zacznijmy sobie od wytłumaczenia tego, czym się różni prąd zmienny od przemiennego, ok? Więc mówiliśmy sobie, że prąd DC to taki, który jest stały w czasie, prawda? Narysujemy sobie teraz prąd AC, czyli tutaj będziemy mieli prąd, tu mamy DC, tutaj mamy AC, czyli mamy prąd, który się zmienia w czasie, po prostu. Na przykład tak. No i mamy prąd przemienny, słuchajcie, prawda? Znowu sobie napiszę tutaj AC, ale prąd przemienny, który się zmienia w sposób periodyczny, czyli powtarzający się. No i zobaczcie, takim przykładem, najlepszym w zasadzie przykładem funkcji periodycznej, czyli takiej, która się co pewien czas powtarza, jest funkcja sinus, cosinus. Ok? No i ta funkcja sinus bądź cosinus najczęściej określa nam przebieg prądu, który mamy w naszym gniazdku elektrycznym. No to zbadajmy sobie tą periodyczność. Co mam na myśli mówiąc periodyczny, czyli taki, który się powtarza w czasie cały czas. No i zobaczcie, ten prąd przemienny wygląda w ten sposób i odtąd, czyli ten odcinek, cały czas mam taki sam i on się powtarza, czyli biorę go sobie i tak dalej, i tak dalej. Czyli mam jeden przebieg naszego prądu czy napięcia w gniazdku od tego momentu do tego momentu, a cała reszta to jest wielokrotność tego. Po prostu cały czas się to powtarza. Jak szybko się to powtarza? O tym mówi częstotliwość naszego prądu.
W naszych gniazdkach elektrycznych norma mówi, że częstotliwość powinna oscylować wokół wartości 50 Hz. Tą częstotliwość oznaczamy jako F, ok? I mówimy, że to jest 50 Hz. Ta jednostka Hz to jest nic innego jak 1 na sekundę, czyli ileś czegoś zmieniło się na sekundę. Ileś razy ten prąd powtórzył tą drogę, prawda? Czyli jeden przebieg, drugi przebieg, trzeci przebieg. Dzieje się to 50 razy na sekundę, czyli w ciągu 1 sekundy w naszym gniazdku elektrycznym do naszego silnika dociera, uwaga, ile? 50 takich zmian prądu. Tu mamy jedną zmianę i razy 50, gdybyśmy to sobie namalowali na tej tablicy, gdyby ona była tak bardzo długa, to w przeciągu 1 sekundy tyle razy ten prąd przechodzi nam przez uzwojenia naszego silnika elektrycznego. Dlatego mówimy, że to jest prąd przemienny, ponieważ zmienia się on w sposób regularny. 50 razy dokładnie na sekundę. Ok? No i wielkości opisujące ten prąd są bardzo podobne jak w prądzie DC, z tym, że mówimy, że jest to prąd zmienny, prawda? Czyli znowu mierzymy go w amperach, w jednostce amper, napięcie mierzymy w voltach, moment mierzymy w newtonometrach, prędkość obrotową, czyli V, mierzymy w RPM-ach bądź obroty na minutę. Ok? Więc taka jest różnica pomiędzy prądem stałym a prądem przemiennym. Prąd stały cały czas jest na ustalonym, stałym poziomie. Prąd przemienny zmienia się co ustalony czas. Prawda? No i charakteryzuje go najczęściej sinusoida. I gdy sobie przypomnimy na przykład wzór na napięcie dla prądu przemiennego, to jest U0, czyli nasza amplituda, razy sinus omega t plus minus faza początkowa φ. No i dosłownie 30 sekund. Zostaniemy przy tym równaniu. Zobaczcie, jak w bardzo łatwy sposób jest to zrozumieć. W naszym wzorze mamy amplitudę, czyli to nasze U0. Co jest naszą amplitudą? Amplituda określa odległość pomiędzy maksymalnym a minimalną wartością naszego prądu. Gdzie mamy maksimum? No maksimum mamy tutaj, prawda? Tu mamy nasze max. Gdzie jest nasze minimum? Tutaj mamy nasze minimum. Tutaj przyjmuje najniższą wartość, więc amplituda to będzie ta wartość. Tu mamy amplitudę dodatnią, tu mamy amplitudę ujemną. Tu mamy pełną amplitudę, czyli odległość pomiędzy maksimum a minimum, prawda? No i teraz załóżmy, że ta amplituda wynosi 10, ok? Czyli nasze U0 wynosi 10. To jak będzie się zmieniała wartość tej funkcji? Więc sprawdzamy dalej, co mamy. W naszym wzorze na napięcie mamy dwa człony tak naprawdę. Mamy naszą amplitudę, która wynosi cały czas 10, prawda? No bo cały czas jest ona ta sama. I mamy sinus. I teraz w jakim zakresie może zmieniać się wartość naszej funkcji sinus? Od -1 do +1, koniec. Czyli funkcja sinus przyjmuje wartości -1, -0,99, -0,98, 0, 0,1, 0,2, aż do 1. Czyli sinus zmienia się od -1 do 1, prawda? No i teraz zobaczcie. Mamy naszą amplitudę 10 razy wartość naszego sinusa, czyli -1, mamy -10, czyli jesteśmy tutaj. Ok? Robimy dalej. 10, nasza amplituda, razy wartość sinusa, na przykład 0, jesteśmy tutaj. Ok? 10 razy wartość sinusa 1, czyli maksymalna wartość, jesteśmy tutaj. Więc sinus mówi nam o charakterze zmian.
Widzicie? Gdybyśmy sobie podstawiali do tych wszystkich zmiennych minus 0,99, minus 0,98, to byśmy coraz więcej kropek tutaj rysowali i jak połączymy te wszystkie kropki ze sobą, to powstanie nam właśnie ta sinusoida. Więc ten sinus bądź kosinus określa nam, że jest to funkcja, która co pewien czas się zmienia tak samo, periodycznie. Co chwilę mamy to samo, a amplituda mówi nam, jak wielka jest to funkcja, prawda? Jak duże wartości może przyjmować. Ok, więc mamy prąd stały, mamy prąd przemienny, no i uwaga, w naszej ojczyźnie, czyli w Polsce, mamy takie dwa główne standardy prądu przemiennego, za pomocą którego operujemy i działamy na co dzień z naszymi urządzeniami. W dużej mierze silnikami elektrycznymi, czyli mówimy, że prąd przemienny w Polsce ma dwa standardy, czyli jednofazowe 230 VAC, prawda? I trójfazowe 3 razy 400 VAC. Czyli dla urządzeń małej mocy przeważnie zasilamy je z gniazdka elektrycznego, ze zwykłego gniazdka elektrycznego i tam mamy jedną fazę, która ma 230 VAC, prawda? To jest nasze 230 VAC. Tak naprawdę, gdybym miał być w pełni szczery z Wami, te 230 V to jest wartość średnia tego napięcia i prądu, prawda? Czyli gdy policzymy sobie pole powierzchni pod tą sinusoidą i tutaj pod tym garbikiem, czyli wszędzie zliczymy sobie te pole powierzchni, to wyjdzie nam, że wartość tego napięcia wynosi 230. Bo zobaczcie, tutaj będziemy mieli 300 prawie, tutaj będziemy mieli minus 300, tutaj będziemy mieli 100, tutaj będziemy mieli 20, tu będziemy mieli 50. Więc to napięcie się zmienia bardzo szybko. Mamy 10, 20, 30, 50, 200, 300 i znowu schodzimy na dół. Ale wartość średnia, gdybyśmy wyciągnęli średnią z tego przebiegu, to mamy 230 V. I wtedy mówimy o napięciu skutecznym, czyli wartość skuteczna napięcia odpowiada jakby prądowi DC. Czyli ten cały przebieg to jest nic innego, jakbyśmy mieli 230 VDC, prawda? Czyli możemy określić wartość napięcia za pomocą wartości średniej, czyli skutecznej. Dlatego mówimy, no ja mam prąd przemienny w swoim gniazdku, którego określa sinusoida, ale wartość tego napięcia wynosi 230 V, tylko ta wartość to jest wartość średnia, skuteczna. Bo w danej chwili czasu to napięcie się cały czas zmienia. Raz jest 0, raz 10, raz 200, raz 300, raz minus 200, ale gdy mówimy o średniej wartości tego sygnału, to jest 230 V. Więc to jest pierwszy standard elektryczny i mamy silniki do tego celu jednofazowe. One posiadają taki kondensator rozruchowy, gdzieś tam zawsze z boku tego silnika, bądź gdzieś tam w środku może być zabudowany ten kondensator, ale bardzo łatwo rozpoznać te silniki właśnie po obecności tego kondensatora. Więc mamy jednofazowy silnik, gdzie możemy go podłączyć bezpośrednio do naszego gniazdka elektrycznego i zacznie on nam działać. Przepięknie. Ok? Natomiast dla silników większej mocy, co mam na myśli większej mocy? No w domu zasilamy sobie na przykład jednofazowy odkurzacz, prawda, który ma tam moc, nie wiem, 700 W, 1000 W. Na zakładzie przemysłowym, wróćmy do tej kopalni, gdzie mamy największe maszyny, mamy na przykład jakąś kruszarkę o mocy 75 000 watów, czyli 75 kW. Dlatego wymyślono drugi standard napięć, który określamy napięciem siłowym. Czyli napięcie siłowe w
w Polsce, wykorzystywany najczęściej w przemyśle, ale również w domu. Kto z Was nie słyszał gdzieś tam wśród domowników: ty zrobiłeś już remont, a masz siłę w kuchni, a masz siłę w łazience? Ta siła to jest właśnie trójfazowe napięcie o wysokości 400 V. Czyli mieliśmy wcześniej 1 razy 230, a tu mamy 3 razy 400 VAC. Prawda? Czyli raz, że wielkość tego napięcia wzrasta nam o pierwiastek z 3, czyli o wartość 1,71, to druga sprawa jest taka, że mamy tych faz 3, czyli mamy 3 kable i w każdym z nich jest prąd, prawda? Czyli zamiast jednego kabelka mamy 3 i w każdym z nich jest prąd. Prawie taki sam, troszeczkę przesunięty względem siebie o 120 stopni. No i te napięcie trójfazowe wygląda mniej więcej tak. Mamy jedną fazę, prawda? Mamy drugą fazę i mamy trzecią fazę. Ok? Wysokość tego napięcia to jest 400 V. Więc dwa standardy. Jednofazowe 230 VAC i trójfazowe 3 razy 400 VAC dla dużych obciążeń, jak na przykład kuchenka indukcyjna w kuchni, czy jakaś tam dużej mocy suszarka w łazience. One wymagają jakby zasilania trójfazowego, czyli maszyny dużej mocy zasilanie trójfazowe, maszyny małej mocy zasilanie jednofazowe, ale cały czas jest to prąd przemienny. Ok. Gdy rozumiemy i wiemy już, czym różni się prąd DC od prądu AC, możemy przejść do budowy i zasady działania silnika elektrycznego. Żeby wytłumaczyć Wam zasadę działania silnika, musimy cofnąć się w czasie o 200 lat. Słuchajcie, to już 200 lat minęło. W 1820 roku pewien Duńczyk, który nazywał się Hans Christian Ørsted, zauważył pewną rzecz. Zauważył on i zwrócił uwagę na fakt, że gdy miał przewodnik, czyli kawałek druta miedzianego, prawda? Bierzemy kawałek linki instalacyjnej, jakiegokolwiek przewodu, nasz przewodnik, kawałek miedzianego przewodu. Jeżeli przez ten przewodnik przepuścimy prąd, czyli skoczymy sobie szybko na stację benzynową, czy tam do jakiegoś marketu, kupimy zwykłą bateryjkę 9V i podłączymy tą bateryjkę do naszego przewodnika. Tutaj mamy nasz przewodnik, czyli kawałka tego miedzianego drutu. To popłynie przez ten przewodnik prąd, prawda? Te 9V popłynie przez niego, pojawi się na nim napięcie. Ale wokół tego przewodnika wytworzy się pole magnetyczne. Jakie? Stałe, bo mamy prąd stały. Czyli przez przewodnik przepływa nam 9V prądu stałego, powiedzmy jakiś tam prąd, na przykład 0,5 ampera. Oczywiście są to wartości abstrakcyjne, prawda? Nie zwracajcie na to uwagi, to ma być pewna wartość, na której bazujemy. Więc wyobraźmy sobie, że płynie tutaj 0,5 ampera prądu DC i mamy napięcie 9 VDC pomiędzy końcami tego przewodnika, tego kawałka drutu, do którego podłączyliśmy naszą bateryjkę. Okazuje się, że wokół przewodnika, przez który przepływa prąd, wytwarza się pole magnetyczne. Wokół tego przewodnika wytwarza się pole magnetyczne. Co to oznacza? To oznacza, że z naszego przewodnika robi się magnes. Ok? Wracamy do podstawówki. Rysujemy sobie dwa magnesy.
Co się stanie, gdy weźmiemy dwa magnesy, prawda? I będziemy starali się zbliżyć do siebie jednoimienne końce tego magnesu, czyli na przykład N z N-em. Zaczną się one odpychać, prawda? Nie będę w stanie im będę starał się coraz bliżej je do siebie zbliżyć, większą siłą będę musiał działać na te dwa magnesy, prawda? Czyli pola magnetyczne o tym samym zwrocie odpychają się, ale gdy zmienimy biegunowość tych magnesów, wystarczy, że jednego, to te przeciwne bieguny zaczynają się przyciągać. Czyli ja będę musiał użyć siły, żeby te magnesy rozkleić, prawda? Tak działa pole magnetyczne. Po prostu. Nie ma na to wytłumaczenia. To jest paradygmat, który musicie przyjąć jako pewnik. Magnesy jednoimienne się odpychają, różnoimienne się przyciągają. Jest to pewna uniwersalna prawda przyrody. No i teraz, idąc dalej tym tropem, jeżeli przez przewodnik przepuścimy prąd, to wokół niego wytworzy się pole magnetyczne, czyli możemy powiedzieć, że z naszego przewodnika robi się co? Magnesik, prawda? Ja nawet dopowiem, nie robi się magnesik, ale elektromagnesik. Czyli mamy elektromagnes. I zobaczcie, jakie to jest proste. Wrysujemy sobie tutaj przycisk. Wciskam przycisk, zamykam obwód i robi mi się z mojego przewodnika elektromagnes. Powstaje wokół niego pole magnetyczne, prawda? Wyciskam przycisk, otwieram obwód i nie mam magnesu. No i teraz uwaga, jest to zasada działania typowego elektromagnesu, którego używacie codziennie, gdy otwieracie komuś domofon. Ten przycisk w domofonie, który robi bzzz, to jest nasz włącznik. Elektromagnes, taki magnes, który staje się magnesem, gdy włączamy prąd, który przechodzi przez ten przewodnik. No i teraz słuchajcie dalej. Ten Duńczyk, Hans Christian, w 1820 roku wziął sobie igłę magnetyczną, kto woli kompas. I gdy zaczął zbliżać kompas wokół przewodnika, przez który płynie prąd, ta wskazówka kompasu zaczęła mu się odchylać. I zaczął chłopak myśleć, kurczę, musi być pewna siła, która działa na wskazówkę kompasu, igły magnetycznej. Normalnie wskazuje mi północ, ale gdy zbliżam się do tego przewodnika, to ta wskazówka mówi mi, że tam północ jest. Więc doszedł do wniosku, że właśnie wokół tego przewodnika powstaje pole magnetyczne i doszedł do wniosku, że właśnie wytworzył elektromagnes. Możemy iść krok dalej, czyli narysujemy sobie teraz identyczny drugi taki przewodnik. Weźmiemy sobie drugi kawałek drutu, weźmiemy sobie drugą bateryjkę 9V, prawda? I znowu przepuścimy przez niego prąd. Czyli znowu mamy 9VDC, mamy nasz przewodnik, zaczyna przez niego płynąć prąd i 2, tu mamy i 1, w dół, czyli kierunek tego prądu i w jednym i w drugim przewodniku jest w dół. Znowu wytwarza się pole magnetyczne wokół tego przewodnika. No i teraz zobaczcie, jeżeli te dwa przewodniki zbliżymy na tyle blisko siebie, żeby te pola magnetyczne zaczęły siebie wzajemnie przenikać, to co? Pomiędzy nimi powstanie pewna siła, która zacznie je przyciągać albo oddalać. No i znowu mamy analogię do naszych magnesów. Czyli powstaje nam jeden magnes. Tutaj mamy magnes numer 1, tu mamy magnes numer 2. Wokół tych magnesów znowu mamy nasze N i S, prawda? Czyli mamy nasze N, mamy nasze S, mamy N i S. Jeżeli prądy płyną w tą samą stronę, to te przewodniki zaczną się przyciągać. Pomiędzy nimi zacznie działać tak zwana siła elektrodynamiczna. Czyli ta zacznie przyciągać tego, a ten zacznie przyciągać tego. Prawda? Zaczną się przyciągać. Jeżeli zmienimy biegunowość tego prądu, czyli tutaj przepuścimy prąd w drugą stronę, tu damy plus,
a tutaj damy minus, czyli weźmiemy naszą bateryjkę i ją odwrócimy o 180 stopni, to siła elektrodynamiczna zacznie odpychać te dwa przewodniki. To jest identycznie, jakbyśmy wzięli dwa magnesy i mówię, równoimienne przyciągają się, równoimienne się odpychają, prawda? Tylko że mamy te magnesy sterowane teraz. Zobaczcie, co się wydarzyło. Mamy dwa magnesy, które mogą być magnesami, kiedy my tylko chcemy. Czyli w momencie, gdy chcę, żeby się przyciągnęły, naciskam przycisk, robię z nich magnesy i się przyciągają. Tak jak rozmawialiśmy o tym elektromagnesie w furtce, prawda? Więc mamy pierwszą taką dużą definicję. Jeżeli jeżeli dwa przewodniki, przez które płynie prąd, powstaje wokół nich pole magnetyczne, które przenika wzajemnie jeden przewodnik drugi, prawda? Pole od jednego przenika ten drugi przewodnik, pole od drugiego przenika pierwszy przewodnik. Powstaje między nimi siła elektrodynamiczna, która zaczyna na nie działać. Zaczyna je odpychać albo przyciągać. Czyli sam fakt, że przepuszczam prąd przez jakiś przewodnik, skutkuje tym, że powstaje pewna siła pomiędzy tymi dwoma przewodnikami. Prawda? Czyli możemy sobie tutaj znowu wyrysować dwa przyciski. Weźmiemy sobie przycisk 1 i weźmiemy sobie przycisk numer 2. Prawda? Możemy nawet zrobić sobie drugi przycisk od zmiany biegunowości albo przełącznik. Czyli możemy mieć na przykład przełącznik dwupozycyjny, prawda? Tu mamy 1 i mamy 2. 1, 2. Jeżeli przełącznik mam na lewo, to prąd płynie w dół. Jeżeli w prawo, to prąd płynie w górę. Więc tym przełącznikiem zmieniam polaryzację, a tym włącznikiem włączam bądź wyłączam prąd. I za pomocą tych dwóch przewodników i dwóch przycisków jesteśmy w stanie zrobić sobie każdą konfigurację. Czyli w pewnym momencie potrzebujemy, żeby się przyciągały, a w pewnym momencie, żeby się odpychały. To skutkuje tylko i wyłącznie konfiguracją tych przełączników bądź wciśniętych, wyciśniętych przycisków. No i teraz chyba już pomału czujecie, do czego zmierzam, prawda? Że biorąc sobie dwa przewodniki miedziane i podłączając do nich prąd i robiąc do niego sterowanie w postaci dwóch prostych przycisków i przełączników, jesteśmy w stanie sprawić, aby te przewodniki się zbliżały bądź oddalały od siebie. Prawda? Jeżeli jestem do tego bardzo sprytny, pomysłowy i kreatywny, no to wraz z biegiem czasu dochodzę do wniosku, że ja przecież mogę sobie te magnesiki zrobić w postaci bryły sztywnej. Bryły sztywnej, czyli mamy gwoździa, do którego przyklejamy magnes. Oj, przepraszam. Mamy magnes i wieszamy go na obrotowym gwoździu, czyli wbijamy gwóźdź i ten magnesik może się obracać, prawda? W lewo bądź w prawo. No i zobaczcie, mamy magnesy, prawda? I wyobraźcie sobie, że zbudowaliśmy taką obudowę wokół tych magnesów, okrągłą, na przykład taką. Czyli w środku tego silnika pokażę Wam to na fajnym przykładzie. Tutaj mamy rozebrany silnik. Mamy rozebrany silnik, prawda? I zobaczcie. W środku tego silnika mam magnesy. Prawda? O! Mam magnes N i magnes S na dole, bądź N i S z lewej i z prawej strony. I te magnesy się obracają. Więc to jest środek mojego silnika, prawda? Na zewnątrz mojego silnika mam stojan, czyli uzwojenia. Nawet Wam to pokażę. I zobaczcie, tutaj w środku mamy uzwojenia. Te uzwojenia są wyciągnięte tutaj, kabelki, do których podłączam prąd, prawda? Widzicie, tutaj mamy cewki, nawinięte cewki na naszym silniku. No i teraz zobaczcie. Ten magnes w środku, prawda?
Ten magnes w środku, który sobie narysowaliśmy, to jest nasz rotor, czyli ten wał naszego silnika, te magnesy w środku naszego silnika, a na zewnątrz, wokół obudowy, tak jak mamy to w silniku, robimy sobie elektromagnesy, czyli te nasze przewodniki, pamiętacie tą analogię do tych przewodników z prądem, czyli mamy kawałek drutu. Czyli mam tu kawałek drutu, kawałek drutu, kawałek drutu, kawałek drutu, kawałek drutu, kawałek drutu. Prawda? No i teraz zobaczcie, te kawałki drutu to są nasze cewki w silniku. I znowu, tu mamy N, tu mamy S. Tu mamy N, tu mamy S, tu mamy N, tu mamy S. Co myśmy zrobili? My zrobiliśmy sobie w zasadzie silnik elektryczny, czyli w środku mam wirujące magnesy, prawda? Na zewnątrz mam zestaw elektromagnesów, czyli jeżeli tu bądź tu doprowadzę prąd, to z tej cewki robi mi się co? Magnes, ok? No i zobaczcie, magnes, 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 magnes i magnes. I nawet sobie narysujemy pola, czyli mamy N, S, N, S, N, S, N, S, przepraszam, N, S, ok? Więc zobaczcie, w środku mamy duży magnes, a na obwodzie silnika mamy zestaw magnesów. Tak naprawdę to są przewodniki, czyli kawałek miedzi, prawda? Ten nasz przewodnik miedziany, do którego podłączamy bateryjki. Czyli tutaj podłączamy 9 VDC nasze, 9 VDC, 9 VDC, 9 VDC, 9 VDC i tak dalej, i tak dalej. I 9 VDC. No i teraz zobaczcie. W środku mamy duży magnes, prawda? Na obwodzie mamy nasze elektromagnesy, czyli magnesy, które stają się magnesami wtedy, gdy podamy prąd i napięcie na te poszczególne cewki, prawda? No to zobaczcie, co się dzieje dalej. Mamy nasz duży magnes w postaci rotora, prawda? On jest zawieszony tutaj na tym gwoździu, to jest jego oś obrotu. No i skupmy się najpierw na tej pierwszej cewce. Zobaczcie, tutaj mamy S i tutaj mamy S. Wiemy, że S z S się odpycha, prawda? No to zobaczcie, ja podając napięcie i prąd na tą tutaj cewkę sprawiam, że staje się ona magnesem. Tutaj pojawia mi się S, tutaj pojawia mi się N. I co się dzieje? Te magnesiki starają się przesunąć. Czyli ten magnes jest na stałe wbudowany na obwodzie naszej obudowy, prawda? Porusza się tylko ten, więc ten stara się przesunąć magnes S, prawda? Czyli działa na niego siłą. No to podajemy prąd i napięcie na tą cewkę, czyli ignorujemy całą resztę, prawda? Tutaj nie mamy prądu. Nie mamy póki co prądu. Zmazujemy. Nie mamy. Nie mamy. Nie mamy. Nie mamy. Zmazujemy to wszystko, że tak powiem. Te cewki są nieaktywne. Więc aktywujemy tą cewkę, działamy siłą na magnes, prawda? No i co się dzieje? Ten magnes stara się przesunąć, więc postaramy się go wyrysować, że on się przesunął w tą pozycję, prawda? Tutaj mamy nasze S, tutaj mamy nasze N. No to co robimy dalej? Podaję prąd i napięcie na tą cewkę. Czyli daję tutaj 9 VDC, prawda? No i co mi się tutaj robi? Tutaj mi się robi znowu S, tutaj mi się zrobi N. No i teraz siła pochodzi od tej pary magnesów. Czyli znowu, ten stara się przesunąć tego, prawda? Ten działa na tego. Ok, więc znowu przesuwamy nasz magnesik, przesunęliśmy go w tą pozycję. Teraz jesteśmy tutaj. Tutaj mamy S, tutaj mamy N. No to podaję napięcie i prąd na tą cewkę. I co się dzieje?
Podaję prąd, napięcie na tą cewkę, tutaj mam S, tutaj mam N. Siła teraz pochodzi od tego magnesu, który stara się go przesunąć. Wynikowo, gdy podaję tak sekwencyjnie ten prąd i napięcie na poszczególne cewki, to zaczyna mi się ten wał silnika obracać. Prawda? Co muszę zrobić, żeby obracać się szybciej? No szybciej podaję ten prąd i napięcie, czyli podaję na te cewki coraz szybciej, coraz szybciej, coraz szybciej i zaczynam się obracać, prawda? Jeżeli chcę, żeby obracał się wolniej, no to po prostu wolniej podaję prąd i napięcie na poszczególne moje cewki, elektromagnesy. Co zrobić, żeby zmienić kierunek pracy? No zmieniamy polaryzację, prawda? Czyli podaję minus 9 VDC, minus 9 VDC, minus 9 VDC, minus 9 VDC. Te wszystkie wektory mi się zmieniają i silnik zaczyna mi się obracać w drugą stronę. Na tej zasadzie działa silnik prądu stałego, czyli ten najprostszy silnik, który powstał już tam prawie 200 lat temu. Ok? Mamy zestawy elektromagnesów, które oddziałują ze sobą. W środku mamy magnesy stałe, ok? A tutaj robię sobie elektromagnesy i w zależności od tego, czy podaję plus i minus, czy minus i plus, kręcę się w prawo czy w lewo, a szybkość podawania tych impulsów na te magnesy mówi mi, jak szybko silnik się obraca. Ok? Bardzo proste, prawda? Czyli wracamy do naszego silnika elektrycznego. Taki typowy silnik zbudowany jest z rotora, czyli tego, co się obraca, oraz ze stojana, czyli z tych cewek, które stają się elektromagnesami, prawda? Jedno wkładamy w drugie, przepraszam, z drugiej strony. Jedno wkładamy w drugie. No i zobaczcie. Wał silnika osadzony jest na łożyskach. Tu mamy jedno łożysko, z tyłu jest drugie łożysko. Widzicie? Jest to sprzężone z obudową, zamknięte z tej i z tej strony. No i teraz w środku mam magnesy, prawda? To jest mój magnes. I teraz podając prąd i napięcie na zaciski tutaj w silniku, decyduję, które cewki zasilam i decyduję, czy silnik ma iść w prawo, czy w lewo. Więc tak naprawdę działanie silnika elektrycznego sprowadza się do tego, że robimy sobie sterowane magnesy, tak zwane elektromagnesy. I za pomocą zmiany polaryzacji prądu i szybkości podawania impulsów na te dane elektromagnesy wprawiamy nasz silnik w ruch. I pamiętacie, jak zaczynaliśmy tą lekcję od takich dwóch definicji prędkości silnika, czyli prędkość silnika zależna jest od szybkości zapalania tych cewek, a moment, czyli siła, z jaką obraca wał silnika, zależy od wielkości pola magnetycznego, czyli jak silne mam te magnesy, prawda? Im silniejsze magnesy, tym będzie ta większa siła. Więc to jest jakby taka pryncypialna zasada działania silnika elektrycznego. Ale to przedstawia zasadę działania silnika DC na prąd stały. Jak to się dzieje z silnikami trójfazowymi na prąd przemienny? Więc ten Duńczyk, który w 1820 roku, jak już chyba mówiłem Wam w czasie trwania tej lekcji, zrobił pracę naukową na ten temat, czyli odkrył to zjawisko i je opisał. Los chciał, że tą pracę naukową przeczytał inny świetny angielski uczony, a mianowicie Michael Faraday. Michael Faraday jest ojcem silnika indukcyjnego, bo silnik indukcyjny asynchroniczny klatkowy, jak sama nazwa wskazuje, działa na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. No i oczywiście wynalazł to Faraday. W jaki sposób się to odbyło? Więc przeczytał sobie tą pracę naukową tego Hansa Christiana Ørsteda gdzieś tam w okolicach 1820 roku i zaczął sobie zadawać zgoła odmienne pytanie.
To znaczy, Hans Christian Ørsted zauważył, że gdy przepuszczamy przez przewodnik prąd, to wokół niego powstaje pole magnetyczne. Michael Faraday zaczął sobie zadawać pytanie, jeżeli ja wezmę sobie magnesy bardzo silne i przyłożę je gdzieś w pobliżu przewodnika, przez który nie przepływa prąd, po prostu mam kawałek kabelka miedzianego, prawda? Czyli mam kawałek przewodnika i wokół tego przewodnika umieszczę magnesy, to czy przez ten przewodnik zacznie płynąć prąd? Czyli można by powiedzieć, że wywrócił sytuację do góry nogami, prawda? Zaczął się zastanawiać, czy jest to możliwe, że jak weźmiemy magnesy i tymi magnesami zaczniemy polem magnetycznym przenikać powierzchnię tego przewodnika, czyli weźmiemy te magnesy, wokół nich wytworzy się pole magnetyczne i to pole magnetyczne zacznie przenikać przez ten przewodnik, czy tutaj zacznie płynąć prąd. No i słuchajcie, on robił te eksperymenty kilka czy kilkanaście lat. Bawił się tymi magnesami wokół tych przewodników i odkrył prawo, które zrewolucjonizowało cały świat. On jeszcze wtedy nie wiedział, że po wynalezieniu tego prawa, po opisaniu tego prawa indukcji Faradaya, zrewolucjonizuje, wywróci cały świat do góry nogami. Jest to jedna z najważniejszych rzeczy, która się wydarzyła w energoelektronice, energotechnice, elektryce, ogólnie, gdy patrzymy na rozwój technologii stworzonej przez człowieka. Więc co zauważył Faraday? Faraday zauważył po kilku latach eksperymentów, że jeżeli zbliżymy magnesy do przewodnika i je sobie tak położymy i one sobie leżą, to się nic nie dzieje. Nic, absolutnie nic. Ale wystarczy, że zaczniemy poruszać tymi magnesami wokół przewodnika. Czyli mamy nasz przewodnik z prądem i wokół niego weźmiemy magnes i zaczniemy wykonywać ruchy wokół tego przewodnika, to im szybciej wykonujemy te ruchy, tym większe napięcie powstaje na końcach tego przewodnika. Czyli można powiedzieć, że wytwarzamy prąd. Biorąc magnesy, zwykłe magnesiki, prawda? Inaczej. Wyobraźcie sobie, że mamy te magnesy połączone ze sobą sztywnym drutem, prawda? I one tutaj są założone na łożyskach i to wszystko się obraca wokół nieruchomego przewodnika. Czyli mamy nasz przewód, który jest nieruchomy, a wokół niego obracają się te magnesy. Im szybciej byśmy sobie tutaj dospawali taką wajchę, im szybciej byśmy kręcili tą wajchą, tym większe napięcie wytworzymy na tym przewodniku. Przez niego zaczyna płynąć prąd elektryczny. Jak sobie byśmy podłączyli tutaj woltomierz, to wskazówka woltomierza zaczęłaby nam pokazywać coraz większe wartości w miarę tego, im szybciej byśmy poruszali tymi magnesami. Więc Michael Faraday odkrył, że jeżeli przewodnik umieścimy w zmiennym polu magnetycznym, to zaczyna w nim płynąć prąd i wielkość tego prądu zależy od szybkości zmian tego pola magnetycznego. Czyli zależy, jak szybko zmieniam to pole magnetyczne. Po prostu są potrzebne zmiany tego pola magnetycznego. Ok? Więc to właśnie odkrył Michael Faraday. Na tej zasadzie działa indukcja Faradaya w silniku elektrycznym. No dobra, hola hola. Ale mówiliśmy, że no przecież w elektromagnesie mamy stałe pole magnetyczne, prawda? Wróćmy do naszego przewodnika z prądem. Wracamy do naszego przewodnika z prądem, do naszego duńczyka. Ok? Podłączamy 9 VDC. Zaczyna nam płynąć prąd. I mamy stałe pole magnetyczne. Więc nie wytworzymy indukcji, nie wytworzymy napięcia indukcyjnego
w innym przewodniku, czyli byśmy wzięli sobie drugi drucik, tutaj byśmy sobie wzięli drugi drucik, prawda? Przez ten drucik przechodzą linie pola magnetycznego, czyli pole magnetyczne obejmuje ten drugi drucik, ale jest to stałe pole magnetyczne, więc podłączając do niego tutaj woltomierz, uzyskamy 0. Nie zmierzymy nic. Ale pamiętacie, gdy pokazywałem Wam różnicę pomiędzy prądem stałym DC a prądem przemiennym AC? Prąd przemienny ma to do siebie, że się zmienia bardzo szybko, bo 50 razy na sekundę mamy te sinusoidy wszystkie, prawda, w naszym gniazdku. I to jest brakujące ogniwo w naszym dochodzeniu do budowy działania silnika elektrycznego indukcyjnego. Czyli zamiast bateryjki 9VDC ja daję tutaj źródło prądu przemiennego 9VAC. I wokół mojego przewodnika powstaje zmienne pole magnetyczne, które się zmienia. Jak się zmienia? No tak samo się zmienia jak prąd. Prawda? Czyli jak rysowaliśmy sobie ten przebieg sinusoidalny, to tak samo będzie się zmieniało pole magnetyczne wokół tego przewodnika. Tak samo. Po prostu. Tak samo. Czyli w tym chwili czasu mamy tyle, w tej chwili czasu mamy tyle, w tej chwili czasu mamy tyle, w tej chwili czasu mamy tyle. Ciągle się zmienia. Jeżeli ciągle się zmienia, to znaczy, że wytwarzamy napięcie, prąd indukcyjny w tym przewodniku. Czyli zobaczcie, ja podając prąd przemienny, przepuszczam przez ten przewodnik, wokół niego powstaje zmienne pole magnetyczne. Te zmienne pole magnetyczne obejmuje drugi przewodnik i zaczyna w nim płynąć prąd. Zaczyna w nim płynąć prąd i teraz tego prądu jest coraz więcej, im szybsze są zmiany napięcia i prądu, którym zasilamy ten przewodnik. Prawda? Pole magnetyczne jest ściśle związane z polem elektrycznym. Jedno wynika z drugiego. Mówimy o falach elektromagnetycznych. Te dwa pola się splatają ze sobą i jedno powstaje z drugiego. Więc pole elektryczne jest ściśle związane z polem magnetycznym. Gdy przepuszczamy prąd przez ten, powstaje zmienne pole magnetyczne i indukuje się napięcie w drugim przewodniku. No i słuchajcie, na tej zasadzie działają nowoczesne silniki elektryczne. Warto jeszcze dopowiedzieć, że pierwszy chyba silnik elektryczny DC powstał w 1831 roku. Właśnie Michael Faraday go skonstruował. Natomiast pan Siemens z Niemiec w 1866 roku wynalazł dynamo, czyli pierwszą prądnicę prądu stałego. I sprawy jakby nabrały tempa, czyli ta tranzycja z prądu DC na AC nabrały tempa w roku 1885, gdy wynaleziono transformator. Dosłownie 2 lata później Nikola Tesla, jeden z moich ulubionych wynalazców, skonstruował pierwszy, ale dwufazowy silnik prądu przemiennego. Udoskonalił go, uwaga, Polak, pan Michał Dobrowolski, i to było w 1889 roku, jakoś tam pod koniec XIX wieku. Więc Polak brał naprawdę czynny udział gdzieś tam w rozwoju silników elektrycznych, mało kto o tym wie. Natomiast udoskonalił ten patent Tesli na dwufazowy silnik, no i nasz rodak wymyślił układ trójfazowy i wymyślił pierwszy silnik trójfazowy prądu przemiennego, indukcyjny, klatkowy. No to przejdziemy teraz do silnika indukcyjnego, asynchronicznego, klatkowego. Gdy wiemy już, na czym polega zasada indukcji Michaela Faradaya, to możemy przejść do właściwego opisu silnika indukcyjnego, asynchronicznego, klatkowego. Musimy tą nazwę sobie zapisać. Jest, w ogóle Wam tak podpowiem, jest takie twierdzenie, które mówi, że jeżeli zapiszesz sobie dokładnie swój problem,
to rozwiązałeś połowę swojego problemu. Zatem asynchroniczny, indukcyjny, klatkowy. Ok? Mamy aż 3 nazwy tego silnika, czyli mamy 3 definicje w pojedynczej nazwie silnika elektrycznego. I teraz co to oznacza? Narysujmy sobie teraz nasze elektromagnesy, czyli nasz silnik elektryczny, ale nie jako silnik DC, tylko silnik AC. Jedyną zmianą, jaką zrobimy w stosunku do naszego silnika, który opisywaliśmy jako DC, to budowa wirnika, czyli tam mieliśmy stałe magnesy, prawda, były wirnikiem, a teraz naszym wirnikiem będą pręty klatki. Uwaga, zobaczcie. Czyli znowu rysujemy sobie wirnik, prawda? I teraz naszym wirnikiem, ja postaram się to narysować troszeczkę w 3D, ale wybaczcie, gdyby to nie odpowiadało 3D. Natomiast to jest nasz wirnik. Nasz wirnik, który zbudowany jest tak, że jak widzicie nie mamy tu magnesów. W silniku DC po prostu tu są magnesy fizycznie, prawda? Żeby płynęło od nich pole magnetyczne. Natomiast my mamy kawałek metalu, prawda? I teraz zobaczcie. Tutaj widać takie czopy, prawda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To są pręty klatki, czyli tu mamy fizycznie pręt, 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 pręt. To są pręty, które przechodzą przez nasz rotor. I my na to mówimy klatką. Czyli te pręty, tutaj, które widzicie narysowane, te pręty, to jest klatka. To jest klatka. I zaraz się dowiecie, do czego ona jest potrzebna. Więc mamy nasz wirnik. Powtarzam jeszcze raz, nie mamy tam magnesów, prawda? Mamy tylko i wyłącznie metalowe przewodniki, pręty. No i mamy naszą obudowę, czyli nasz stojan, czyli cewki naszego silnika, czyli nasze uzwojenia, nasze przewodniki miedziane. Więc znowu narysujemy sobie obudowę. Narysujemy sobie obudowę naszego silnika. No i nasze cewki, czyli nasze przewodniki. Prawda? Mamy. No i te cewki są podłączone do prądu. Prądu przemiennego, prawda? No i co się dzieje? Podłączamy nasze cewki do prądu, więc z naszych cewek nasze cewki stają się elektromagnesami, czyli magnesami, prawda? Przez krótką chwilę stają się magnesami. My przepuszczamy przez niego prąd przemienny, stają się magnesami i teraz uwaga, wytwarza się NS, oczywiście, prawda? Podobnie jak wcześniej. Tylko to pole jest zmienne teraz. Ono nie jest stałe w czasie, tylko jest zmienne i ma charakter zmian taki sam jak prąd, którym zasilamy nasz stojan silnika. Czyli podajemy tutaj 400 VAC prądu zmiennego, 400 VAC, 400, 400, 400, 400, oczywiście sekwencyjnie, prawda? No i teraz zobaczcie. Podajemy 400 V na naszą cewkę, na nasz stojan. Tutaj podłączamy się kabelkiem, 1, 2, 3 i podajemy prąd przemienny. Co się dzieje? Z naszej cewki wytwarza się elektromagnes, wytwarza się zmienne pole magnetyczne i to zmienne pole magnetyczne przenika pręty klatki. Pręty klatki, słuchajcie, przenika. To pole magnetyczne przenika pręty klatki, a mówiliśmy, że zgodnie z zasadą indukcji Faradaya, jeżeli przez przewodnik, który przenika zmienne pole magnetyczne, indukuje się co? Napięcie i prąd. Czyli zobaczcie, w prętach klatki zaczyna płynąć prąd. Tu zaczyna płynąć prąd. On się wytworzył od tych elektromagnesów. To zmienne pole magnetyczne wytworzone z tego naszego elektromagnesu przenika pręt klatki i w nim zaczyna płynąć prąd.
Ale uwaga, jeżeli przez przewodnik przepływa prąd, to wokół niego powstaje co? Pole magnetyczne. Czyli ten przewodnik staje się magnesem. Ten pręt klatki staje się magnesem. No i zobaczcie, przy prądzie AC przemiennym, gdy zasilamy stojan naszego silnika, to z naszego wirnika tworzą się magnesy, chociaż nie mamy tam fizycznie magnesów, ale dzięki zasadzie indukcji Faradaya wytwarzamy tam prąd i napięcie. Jeżeli wytwarzamy prąd i napięcie w przewodniku, to wokół niego wytwarza się pole magnetyczne. No i wszystko sprowadza się znowu do naszego opisu silnika DC, czyli nasz wirnik staje się magnesem. Mamy tu N, S, S, prawda? Magnesiki nam się robią z tych prętów i te magnesy oddziałują z elektromagnesami. Powstaje siła, która zaczyna obracać naszym wałem silnika. No i słuchajcie, to jest wszystko. Na tej zasadzie działa silnik indukcyjny asynchroniczny klatkowy. No i teraz dochodzimy do meritum. Klatkowy, ponieważ posiada rozruchową klatkę, czyli wirnik, na wirniku zabudowane są pręty, które stają się magnesami. Dlatego mówimy o klatkowym, bo ma klatkę rozruchową. Jego wirnik ma pręty w kształcie obudowanej klatki. Okay? Indukcyjny, bo działa na zasadzie indukcji Michaela Faradaya. No i zostało nam do wyjaśnienia asynchroniczny. No i już spieszę z wyjaśnieniem. Dlaczego mówimy, że silnik jest asynchroniczny? Bardzo szybciutko Wam to wyjaśnię. Naprawdę jest to bardzo proste. Narysujemy sobie bardzo szybko nasz wirnik w postaci magnesów. Tak, ok. I narysujemy sobie nasz stojan. Ok, mamy nasz stojan. No i teraz zobaczcie, gdy wejdziemy tak głęboko w szczegóły, to okaże się, że podając prąd i napięcie przemienne na uzwojenia naszego silnika, to wytwarzamy w nim wirujące zmienne pole magnetyczne. Wirujące. Czyli to pole magnetyczne wytworzone przez ten stojan wiruje wokół wirnika, prawda? Przenika nasz wirnik, czyli wiruje, po prostu kręci się. I teraz z jaką częstotliwością kręci się to pole magnetyczne? Z taką samą, z jaką wytwarzamy prąd i napięcie. W naszym gniazdku mamy 50 Hz. Prawda? Z taką częstotliwością podajemy prąd na stojan naszego silnika. Dlatego to pole wiruje z częstotliwością 50 Hz. 50 razy na sekundę obraca się w silniku wokół naszego rotora. W związku z tym wirnik zaczyna podążać. Nasz wirnik zaczyna podążać za tym polem magnetycznym, ale nigdy go nie dogania. Nigdy go nie dogania. Tak naprawdę. Dlatego mówimy, że to jest asynchronizm, czyli wirnik nie wiruje z taką samą prędkością jak pole magnetyczne, ale z troszeczkę wolniejszą prędkością. Ta różnica pomiędzy prędkością wirowania pola magnetycznego a fizycznie wirnika nazywamy poślizgiem silnika. Oznaczamy go jako S. I przeważnie ten poślizg mieści się gdzieś tam w granicach 3% prędkości znamionowej silnika. Czyli jeżeli silnik mamy na 3000
obrotów, to poślizg, czyli fizyczna prędkość naszego rotora będzie gdzieś o maksymalnie do 3% mniejsza. Przeważnie jest to gdzieś tam w granicach 2%. 1,7, 2,3, coś takiego. Natomiast to jest właśnie poślizg, dlatego mówimy, że to jest silnik asynchroniczny, czyli wiruje wirnik nie w synchronizmie z wirującym polem magnetycznym. Ok? No i teraz już mam nadzieję rozumiecie, czym jest silnik indukcyjny, asynchroniczny, klatkowy. No i teraz ktoś powinien zadać pytanie, no dobrze, ale dlaczego akurat taki typ silnika? No to spieszę z odpowiedzią i już mówię, ekonomia. Czyli ten silnik jesteśmy w stanie wyprodukować najtaniej i najłatwiej tego typu silniki. Dlatego używamy ich najwięcej w przemyśle i ogólnie w ogólnoświatowym użyciu. Najwięcej używamy właśnie silników indukcyjnych asynchronicznych klatkowych. W dużej mierze ze względu na ekonomię, na prostotę obsługi, na długożywotność takich silników, łatwość eksploatacji, serwisowania, no i tanią cenę jakby produkcji tego silnika. Natomiast w dużej ogólności silniki elektryczne dzielimy na zasilane prądem DC, prawda, o czym mówiliśmy, i wśród tych silników są też silniki BLDC. Zaraz wytłumaczę, o co chodzi. Z drugiej strony mamy silniki AC i tu mamy podział na takie dwa główne rodzaje: asynchroniczne i synchroniczne. Wśród tych asynchronicznych najbardziej popularne to jest właśnie klatkowy, klatka oraz pierścień. Natomiast wśród silników synchronicznych są to przeważnie silniki z magnesami trwałymi PMSM, Permanent Magnet Synchronous Motors. No i teraz kilka słów na temat tego podziału. Gdy mówimy o silnikach BLDC, zyskują one popularność, szczególnie w aplikacjach związanych z wentylacją, czyli wszędzie tam, gdzie mamy jakieś wentylatorki. Bardzo często jest tak, że mamy bardzo mały silnik tego wentylatora ze względu właśnie na to, że jest to silnik BLDC, czyli brushless DC motor, bezszczotkowy silnik prądu stałego. No i teraz czym są szczotki silnika? Pamiętacie, jak mówiłem o tym, że gdy chcemy zmienić kierunek wirowania silnika DC, czyli mamy nasz rotor, mamy nasze magnesiki, mamy obudowę, prawda, i mamy nasze cewki, które podłączamy do prądu, prawda? I teraz jeżeli damy tutaj plus, na przykład 10 VDC, to w prawo nam się wiruje silnik. Jeżeli chcemy zmienić kierunek, no to musimy zmienić polaryzację. To ta szczotka czy komutator to jest takie urządzenie mechaniczne, które właśnie zmieniało biegunowość w silnikach DC. I przez to te silniki DC były bardzo narażone na szybką degradację. Na pewno większość z Was widziała kiedyś bardzo starej daty odkurzacz, który strasznie wył, albo szlifierkę, albo jakąś wiertarkę starej daty, 20 czy 30-letnią. I tam jak się włącza taką szlifierkę, to iskry idą, prawda, na pół metra od tej szlifierki. Idziemy tak, jakbyśmy normalnie szli z jakimś generatorem. Natomiast te iskry właśnie pochodzą od komutatora, czyli tam jest takie mechaniczne urządzenie, które zmienia biegunowość. Okay? Tego silnika. Silniki BLDC to są brushless DC motors, czyli silniki bezszczotkowe. Nie mają tego komutatora mechanicznego już, który wpływał na ich degradację i błyskało od nich i tak dalej, tylko za komutator robi tranzystor. Lata 60. i 70. ubiegłego wieku to jest lawinowy wzrost technologiczny, gdy patrzymy na historię ludzkości. Dlaczego? Bo wtedy rozpowszechniły się półprzewodniki. No i teraz w dużym skrócie, co nam daje półprzewodnik? No to wyobraźcie sobie, że chcę zapalać i zgaszać światło.
Mamy mechaniczny włącznik, prawda? No i teraz ręcznie czy mechanicznie za pomocą czegokolwiek innego, ile razy na sekundę jesteśmy w stanie włączyć i wyłączyć to światełko mechanicznie? No do kilku razy na sekundę, może do 10 razy na sekundę w jakiejś tam konfiguracji. Półprzewodniki, czyli na przykład tranzystory, tyrystory, dają nam możliwość szybkiego działania. Czyli za pomocą tranzystora ja jestem w stanie włączyć i wyłączyć światło do kilkuset tysięcy razy na sekundę. Czyli mamy skok od 10 razy na sekundę do 100 tysięcy razy na sekundę. Dlatego półprzewodniki dały mocnego kopa technologicznego, no i w zasadzie wszystkie urządzenia automatyki bardzo mocno zostały udoskonalone w tym czasie. Ok, więc silniki BLDC to są takie silniki prądu stałego, które nie mają mechanicznego komutatora, a elektroniczny komutator zbudowany w oparciu o półprzewodniki. No ale co dalej z tą odnogą? Czyli mamy silniki prądu zmiennego, mówiliśmy sobie o asynchronicznych klatkowych indukcyjnych, prawda? Znamy ich budowę i zasadę działania. Zatem czym jest silnik pierścieniowy? Jest to również silnik indukcyjny, posiada bardzo podobną budowę do silnika klatkowego. Różnica polega na tym, że silniki pierścieniowe dodatkowo w obwodzie mają takie dodatkowe rezystory, które możemy załączać i wyłączać i daje nam to możliwość pewnej kontroli prędkości. Czyli można powiedzieć, że silniki pierścieniowe są to silniki wielobiegowe, prawda? Czyli za pomocą tych pierścieni ślizgowych, czyli rezystorków, które mamy wbudowane w obwód, te połączenia są wyprowadzone za pomocą pierścieni ślizgowych na wał silnika i dalej wyciągnięte gdzieś do jakiejś tablicy sterowniczej. No i za pomocą tych rezystorków, podłączając bądź odłączając je od obwodu, sprawiamy, że zmieniamy prędkość pracy tego silnika. Ja tak dopowiem Wam tylko, że silniki pierścieniowe są bardzo niezawodnymi silnikami i często je widzę gdzieś w aplikacjach bardzo ciężkich, jak na przykład suwnice gdzieś tam na południu kraju, tam gdzie jest ten przemysł wydobywczy, głównie górniczy. No i użytkownicy nie chcą z nich rezygnować. Nie chcą z nich rezygnować ze względu na fakt, że są bardzo wytrzymałe silniki. Od lat 60. czy 70. te silniki nadal pracują w naszych zakładach produkcyjnych. Przejdziemy teraz do silników synchronicznych. Jak już wspominałem wcześniej, silniki synchroniczne nie posiadają zjawiska poślizgu. Czyli jest to plus, jest to pewna zaleta silników synchronicznych na tle silników asynchronicznych. I taki silnik synchroniczny, PMSM, czyli Permanent Magnet Synchronous Motor, czyli silnik synchroniczny z magnesami trwałymi, jego budowa jest podobna do silnika DC, czyli zamiast rotora, prawda? Zamiast rotora mamy bardzo silne magnesy. To znaczy występują tak naprawdę dwie konstrukcje silników PMSM, EPM oraz SPM, czyli jakby Internal Permanent Magnet i Surface Permanent Magnet. No i te dwie konstrukcje różnią się tym, że raz zamiast rotora mamy magnesy, a raz zamiast stojana mamy magnesy. Okay? Czyli uzwojenia mamy wtedy w strukturze rotora. Budowa jest podobna do silnika DC ze względu na obecność magnesów, ale te magnesy, które występują w silnikach synchronicznych PMSM, są to naprawdę bardzo mocne magnesy zbudowane z pierwiastków ziem rzadkich, czyli są to bardzo drogie magnesy. No i te silniki synchroniczne mają znacznie wiele zalet na tle silników asynchronicznych. Spójrzmy na budowę takiego silnika. Pierwsze, co nam się rzuca w oczy, że te silniczki są bardzo małe, prawda? W takiej kompaktowej jakby budowie. Druga sprawa, że są one bardzo podłużne. I ta ich podłużna natura budowy wynika stąd, że są to silniki bardzo, bardzo dynamiczne. To znaczy jesteśmy w stanie w ułamku sekundy rozpędzić się do prędkości na przykład 3 czy 5 tysięcy RPM. Mają bardzo wysoki moment i najczęściej widzimy te silniki w budowie serwonapędów, o czym za chwilę. Natomiast dlaczego mamy taką podłużną budowę? No chodzi o to, aby zmniejszyć
moment bezwładności tego silnika. Co mam na myśli? Mam na myśli fakt, że jest on bardzo smukły, ale podłużny, żeby siła odśrodkowa, która działa na nasz rotor, była jak najmniejsza, prawda? No i teraz zobaczcie, ten silnik ma 400 W mocy. Ten silnik, tutaj, który mamy ABB, ma 0,75 kW, czyli tak naprawdę ten silnik na dole, asynchroniczny, ma praktycznie dwukrotnie większą moc od naszego silnika synchronicznego, ale zobaczcie, jaka jest różnica w gabarycie. Więc możemy sobie wypisać kilka wad i zalet tych silników, ponieważ silniki synchroniczne są o wiele bardziej sprawne od silników asynchronicznych. To znaczy, że wykonują tą samą pracę, jak nie lepszą pracę, a pobierają znacznie mniej prądu i energii elektrycznej z gniazdka elektrycznego, czyli generują mniejsze rachunki za prąd, prawda? No to wypiszmy sobie te wady i zalety. Czyli nagłówek tej tabeli powinien się nazywać silniki asynchroniczne versus silniki synchroniczne. Ok? No i zaczniemy od zalet, bo tych wad jest naprawdę niewiele. Mniejsza budowa, czyli są po prostu mniejsze, lżejsze, mniejsze gabarytowo, łatwiej jest je przewieźć, łatwiej jest je zamontować, podnieść z ziemi, prawda? Mają znacznie większą dynamikę. 10-100 razy bardziej dynamiczny od silników asynchronicznych, prawda? Mają znacznie większy moment. Nie mają poślizgu. W silnikach asynchronicznych istotą działania tego silnika jest fakt, tak jak Wam to przedstawiałem już wcześniej, że wirujące pole magnetyczne ma troszeczkę inną prędkość niż fizyczna prędkość naszego rotora, prawda? W silnikach synchronicznych nie mamy zjawiska poślizgu. Tam wraz ze wzrostem czy zmianą obciążenia prędkość pozostaje taka sama, więc są to bardzo precyzyjne silniki, których używamy do pilnowania właśnie prędkości w wielu procesach produkcyjnych. Więc nie mają poślizgu, prawda? Jeżeli chodzi o wady tych silników, no to widzę dwie takie główne wady. Pierwszą wadą jest to, że nie można wykonać rozruchu bezpośredniego. My to nazywamy Direct Online Start, czyli taki rozruch bezpośrednio z sieci. Z racji tego, że mamy ten synchronizm, no nie jesteśmy w stanie wystartować tego silnika bezpośrednio z sieci. Potrzebujemy do tego przekształtnika, inwertera, przemiennika częstotliwości, którego potocznie nazywamy falownikiem. Czyli potrzebujemy kawałka sterownika w postaci przemiennika częstotliwości, za pomocą którego wysterujemy ten silnik, umożliwimy mu jakikolwiek rozruch. No i drugą wadą jest to, że są one drogie, prawda? Są znacznie droższe od silników asynchronicznych i to jest ta bariera, której pokonać nie możemy. Natomiast ta tranzycja pomiędzy silnikami asynchronicznymi i synchronicznymi od wielu lat jest widoczna i każdy, kto może sobie na to pozwolić, wybiera silniki synchroniczne. No, jest to spowodowane tym, że tych zalet jest naprawdę znacznie więcej na tle silników asynchronicznych. Tyle jeżeli chodzi o podział silników elektrycznych i różnice pomiędzy silnikami asynchronicznymi i synchronicznymi. Teraz przejdziemy do typów mocowań silników. Czyli dosłownie kilka zdań chciałbym Wam powiedzieć na temat możliwych typów mocowań silników. Co mam na myśli? Występują takie dwa główne typy mocowań silników. Czyli mamy takie standardowe mocowanie, które nazywamy B3 i mówimy, że jest to mocowanie na łapach, czyli mamy łapy. No i co mam na myśli? No, zobaczcie, mamy na silniku łapy, prawda? Jedna, druga łapa. Mamy tutaj dziurki montażowe, za pomocą których przytwierdzamy ten silnik gdzieś tam w naszej lokalizacji docelowej, prawda? Tak jak widzicie tutaj, do tych łap mamy przytwierdzone śruby, tak żeby sobie ten silnik mógł swobodnie stać. Więc mamy mocowanie B3. Alternatywnie
możemy wykorzystać mocowanie tak zwane kołnierzowe. Czyli mamy na przykład kołnierz B5, bądź B14, bądź B14/2. I znowu te kołnierze są znormalizowane, prawda? Czyli każdy producent ma w swojej ofercie bardzo podobne pod względem wymiaru te kołnierze. One mogą różnić się wyglądem, jakimiś rowkami, frezami, natomiast wymiary montażowe, czyli rozstaw śrub, średnica tych kołnierzy jest taka sama. No i teraz co mam na myśli? Możemy sobie wziąć taki silnik, zdjąć ten kołnierz fabryczny i zamontować sobie jeden z kołnierzy dedykowanych dla tego silnika, na przykład taki kołnierz, prawda? I za pomocą wtedy frontu, za pomocą tych śrubek przykręcamy go sobie gdzieś tam do naszej maszyny. Możemy sobie wykorzystać inny typ kołnierza w innym gabarycie, prawda, który ma zupełnie inny rozstaw śrub. No i za pomocą tego kołnierza również przytwierdzamy nasz silnik gdzieś tam w miejscu docelowym. No tych kołnierzy mamy co najmniej kilka, prawda? Więc mamy jakiś wielki, gabarytowo kołnierz, mniejsze, większe. Sprawdzamy zapisy, które są na tablicy znamionowej silnika. Producent zawsze nam podpowie, z jakim mocowaniem mamy dany silnik. Więc mamy kwestię mocowań, zostało nam jeszcze mocowanie łączone, czyli możemy mieć mocowanie na łapach i kołnierz, czyli na przykład B35 albo B3-B5, różnie się to określa, niektórzy B35, niektórzy B3-B5. No i mamy wtedy zarówno łapy, prawda? Mamy łapy i mamy jakiś tam kołnierz od frontu. Bardzo często taki montaż jest w przypadku gdzieś tam wentylatorów takich stojących, gdzie mamy jakąś konstrukcję na dole, a do wału silnika tutaj za pomocą kołnierza łączymy się z napędem wentylatora. Więc tyle, jeżeli chodzi o mocowania silników elektrycznych. Warto również sprawdzić, czyli gdy zakupujemy nasz silnik elektryczny, no to musimy również sprawdzić, jeżeli chcemy go zamontować w jakiejś pozycji pionowej, czyli na przykład tak, bądź wałkiem w dół, prawda? To musimy sprawdzić w danych katalogowych danego silnika, czy jest to możliwe, bo najczęściej montujemy silnik w sposób poziomy, czyli tak jak widzicie teraz, on sobie spoczywa gdzieś tam, prawda? Jeżeli chcemy go zamocować w sposób wertykalny, no musimy sprawdzić, czy w ogóle producent dopuszcza taką możliwość. Więc tyle, jeżeli chodzi o montaż silników elektrycznych. Montaż mechaniczny oczywiście. Odsyłam do internetu, do różnych tabel dostawców. Zobaczcie sobie, jak wyglądają gabaryty tych kołnierzy B3, B5, przepraszam, B14 i zobaczycie, że wraz ze wzrostem wzniosu wału, czyli tej odległości pomiędzy podłożem a środkiem wału, zmieniają się również średnice tych kołnierzy. Przejdziemy teraz do czujników PTC i czujników temperatury. Czyli w niektórych, wielu nawet silnikach elektrycznych, szczególnie powyżej mocy gdzieś tam 4 kW, producent daje nam możliwość wbudowania w silnik obecności w uzwojenia silnika czujników temperatury. No i teraz co te czujniki temperatury nam robią i do czego one nam są potrzebne? Zacznijmy od tego, że te czujniki są umiejscowione w środku silnika, gdzieś tam pomiędzy uzwojeniami, pomiędzy cewkami, prawda? Czyli narysujemy sobie tą obudowę naszego silnika, mamy jakiś tam zestaw cewek. Oczywiście proszę traktować moje rysunki podglądowo, prawda? Czyli nie zwracajcie uwagi na liczbę tych cewek, bo są to rysunki podglądowe, robocze, które mają nam przedstawić pewną zasadę działania i pewną koncepcję. No i teraz zobaczcie, te czujniki temperatury mamy wbudowane w uzwojenia, prawda? Czyli gdzieś tam w uzwojeniach mamy te czujniki temperatury. Przeważnie są to 3 po jednym na każdą fazę, czyli badamy temperaturę w każdej fazie silnika. No i najczęściej nazywamy te czujniki jako PTC. Ten czujnik działa na zasadzie termistora, prawda? Czyli możemy powiedzieć, że czujnik PTC to tak naprawdę termistor, który zmienia swoją rezystancję wraz z temperaturą. Czyli na przykład, gdy mamy 0 stopni Celsjusza, otrzymujemy jakąś tam oporność 10 ohm, dla temperatury 50 stopni mamy 100 ohm i tak dalej, i tak dalej. Czyli
Czujnik podaje nam wartość rezystancji, a my ją sobie przeliczamy na stopnie Celsjusza. Te czujniki PTC możecie zakupić, czy możecie używać silnika, który ma wbudowane czujniki PTC i występują one w dwóch rodzajach. Czyli mamy czujnik bimetalowy, który działa na zasadzie on-off, czyli mamy po prostu wyprowadzony dodatkowy przewód z silnika ze stykiem normalnie otwartym i jeżeli ten silnik się zgrzeje, to ten styk nam się po prostu zamyka, prawda? Czyli mamy bimetalowy czujnik temperatury, który został dopasowany do klasy izolacji silnika, no i jeżeli ten silnik się zgrzeje, to my po prostu otrzymujemy sygnał z tego czujnika. Drugi rodzaj czujników to są czujniki PTC czysto właśnie rezystancyjne, gdzie otrzymujemy ciągłą informację o temperaturze, czyli otrzymujemy ciągłą informację o oporności, cały czas się ona zmienia, mówiąc nam, jak się zmienia również temperatura wewnętrzna gdzieś tam w uzwojeniach naszego silnika elektrycznego. Dopowiem Wam jeszcze, że w wielu silnikach zauważycie, że dodatkowo są dołożone czujniki na łożyskach. Są to najczęściej czujniki PT100, które badają temperaturę łożysk na naszym silniku, prawda? Żeby zminimalizować gdzieś tam niezawodność układu napędowego, badamy zarówno temperaturę, jak i również bardzo często badamy poziom drgań tych łożysk. Ok, więc mamy omówione gdzieś tam czujniki temperatury. Za pomocą tych czujników oczywiście staramy się sprawić, by nasz silnik elektryczny nigdy nie przekroczył jakiejś tam znamionowej temperatury pracy i nie uległ jakiejś awarii czy samowyłączeniu, nie wpadł w jakąś usterkę związaną właśnie z wysoką temperaturą. Chciałbym Wam jeszcze powiedzieć dosłownie dwa słowa na temat tego, że jest szereg silników specjalnych, czyli do tej pory mówiliśmy sobie o takich standardowym wykonaniu silnika indukcyjnego asynchronicznego klatkowego. Jakie to są silniki specjalne? No na przykład silniki, które mają zapis EX, czyli Explosion Proof. Są to tak zwane silniki iskrobezpieczne, dedykowane dla stref wybuchowych. Co mam na myśli? No możecie sobie wyobrazić taką sytuację, że pracujemy gdzieś tam w kopalni. W powietrzu unosi się łatwopalny pył, prawda, związany właśnie z wydobyciem tego węgla czy miału. No i teraz jakakolwiek pojawienie się iskry w tym środowisku, no powoduje to, że ulega ten pył samozapłonowi i bardzo często wybuchowi, co jest bardzo niebezpieczne. Dlatego dla tych aplikacji iskrobezpiecznych, czyli dla stref wybuchowych, przygotowano silniki specjalnej konstrukcji, które są iskrobezpieczne. No i na ich tabliczkach znamionowych, czy gdzieś tam na obudowie zobaczycie taki napis EX, no i dalej będą dopiski, czyli związane do jakiej strefy wybuchowej dedykowany jest to silnik i tak dalej, i tak dalej. Czyli będą tam zapisy, które będą dodatkowo w szczegółach informowały nas, w jakiego typu dokładnie aplikacji możemy ten silnik elektryczny użyć. Więc mamy wykonanie iskrobezpieczne, mamy wykonanie morskie, czyli przemysł morski również rządzi się swoimi własnymi prawami. Mamy certyfikaty morskie, czyli jeżeli chcemy wyprodukować silnik, który będzie pracował gdzieś tam na statku, w przemyśle morskim bądź na nabrzeżu, to musimy spełnić dodatkowe wymagania tak zwanych certyfikatów morskich, jak na przykład DNV czy GLV. I co ze sobą to niesie? No możecie sobie wyobrazić, jak wygląda praca silnika na statku, prawda? Jest narażony cały czas na jakieś przechyły, lewo, prawo, przód, tył, prawda? No bo statek cały czas gdzieś tam na falach się giba. Więc jego konstrukcja musi ujmować te dodatkowe warunki pracy. No druga sprawa jest taka, że są bardziej szczelne te silniki, bardziej odporne na drgania i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy również wykonania morskie tych silników i są to specjalne wykonania silników, których raczej nie znajdziecie w takich standardowych katalogach prezentowanych przez danego producenta silnika elektrycznego. Tych wykonań specjalnych jest jeszcze kilka, natomiast no nie chciałbym zaciemniać struktury kursu.
W chwili obecnej najważniejsze i takie najczęściej wykorzystywane to są właśnie silniki do stref wybuchowych iskrobezpieczne oraz dla przemysłu morskiego. Chciałbym Wam teraz dopowiedzieć kilka słów na temat prędkości silnika elektrycznego. To znaczy, do tej pory prędkość silnika wyrażaliśmy na dwa sposoby. Albo za pomocą częstotliwości, czyli na przykład mówiliśmy, że ma prędkość 50 Hz, albo za pomocą RPM, prawda, czyli obrotów na minutę. No i mówiliśmy, że ma na przykład 3000 obrotów na minutę, czy tam 2890 obrotów na minutę. I teraz w jaki sposób te jedne jednostki możemy sobie przeliczyć na drugie, czyli co to znaczy, że silnik ma prędkość 50 Hz i co to znaczy, że jakiej wartości RPM to odpowiada i odwrotnie, czyli mamy 3000 RPM i jakiej wartości częstotliwości to odpowiada. Więc zaczniemy od tego, że prędkość silnika elektrycznego określa liczba biegunów, czyli liczba cewek, którą mamy wbudowaną w struktury stojana naszego silnika elektrycznego, ok? Czyli możemy sobie narysować taką malutką tabelę, prawda? Gdzie tutaj mamy liczbę biegunów naszego silnika, a tutaj mamy prędkość synchroniczną wirującego pola, a tutaj mamy naszą prędkość asynchroniczną odczytaną z tabliczki znamionowej silnika, prawda? Więc musicie zapamiętać, że jeżeli widzicie na tabliczce znamionowej, że silnik ma na przykład tam gdzieś 2800 RPM, co odpowiada prędkości synchronicznej 3000 RPM, to silnik ma dwa bieguny. Ma dwa zestawy tych elektromagnesów, prawda? Ma dwa bieguny. Jeżeli silnik ma na przykład 1400 obrotów, co odpowiada prędkości synchronicznej 1500, to on ma 4 bieguny. Jeżeli silnik ma prędkość synchroniczną 1000 RPM, czyli jakieś tam 950 RPM, to ma 6 biegunów i tak dalej. Czyli możecie sobie wyobrazić sytuację, że kupujemy na przykład dwa silniki. Oba mają moc 4 kW, albo inaczej. Mamy tutaj silnik 0,75 kW i jego prędkość jest 3000 RPM, prędkość synchroniczna. Asynchroniczna to jest 2894 RPM, ok? Czyli uwzględniając poślizg, czyli ta rzeczywista prędkość, gdy obciążymy w sposób znamionowy nasz silnik. No i teraz wielkość tego silnika, widzicie jak ona wygląda. Natomiast gdybym chciał kupić taki sam silnik, bądź postawiłbym tutaj obok silnik tej samej mocy 0,75 kW, ale z prędkością o połowę mniejszą, czyli 1500 RPM, mamy 2 razy więcej biegunów, 4 bieguny. Ten silnik będzie znacznie większy od tego silnika. Ze względu na to, że mamy znacznie więcej uzwojeń, cewek, miedzi. On będzie 2 razy cięższy od tego silnika i znacznie większy. Podobnie sytuacja ma z silnikami 6-biegowymi. To już będzie naprawdę bardzo duży gabarytowo silnik i będzie kilka razy więcej ważył od tego silnika, prawda? Więc można sobie zadać pytanie, co się tak naprawdę zmienia w tych silnikach. Moc tego silnika mamy taką samą. Wiemy, że zmienia się prędkość, prawda? Czy coś się jeszcze zmienia? Owszem, moment tego silnika. Czyli silniki, które mają większą liczbę biegunów, mają większy moment. Czyli zobaczcie, ten silnik na 3000 RPM ma na przykład wartość momentu, załóżmy hipotetycznie, 50 Nm, prawda? To ten silnik na 1500 RPM będzie miał 2 razy większy ten moment, czyli będzie miał 100 Nm. Czyli prędkość nam maleje dwukrotnie, ale dwukrotnie wzrasta nam moment. Czyli widzimy, że prędkość jest związana z momentem liniowo. Jeżeli dwukrotnie zmniejszamy prędkość, moment wzrasta nam dwukrotnie, prawda? No i to jest taka uniwersalna prawda, to musicie zapamiętać odnośnie silników elektrycznych, czyli zapamiętujemy, że wraz z liczbą biegunów zmienia się prędkość tego silnika i zmienia się również jego moment. Moc tego silnika pozostaje taka sama, czyli możemy mieć te same poziomy napięć,
w silniku, tą samą moc, ale będziemy mieli znacznie różne poziomy prądu, który będziemy podawali na te dwa typy silników. No i teraz, znając tą tabeleczkę, możemy sobie narysować taki prosty wzór, że RPM, czyli prędkość w obrotach na minutę, to jest częstotliwość znamionowa razy 60 podzielone przez liczbę par biegunów w silniku. No i zobaczcie. Zrobimy sobie RPM 1. Częstotliwość w naszym gniazdku to jest 50 Hz, czyli mamy 50 razy 60 podzielone przez liczbę par biegunów. Tu mamy dwa bieguny, czyli jedną parę biegunów. Podzielone przez 1 wychodzi nam 3000, prawda? Gdy policzymy to sobie dla drugiego silnika, to mamy znowu częstotliwość znamionową 50 razy 60 podzielone przez 4 bieguny, czyli dwie pary biegunów, prawda? I wychodzi nam 1500 RPM. Czyli za pomocą tego wzoru możecie sobie przeliczać prędkość obrotową na herce i w drugą stronę. Na sam koniec chciałbym Wam dopowiedzieć kilka słów na temat tego, że silniki elektryczne możecie zakupić z dodatkowym hamulcem bądź zwalniakiem. Hamulec czy ten zwalniak jest to takie mechaniczne urządzenie, które mamy założone na wale silnika i mamy takie mechaniczne szczęki. Czyli mamy znowu, pamiętacie analogię do elektromagnesu i naszej furtki i domofonu. No to taką furtkę i domofon robimy na całej obwodzie wału silnika i zaciskamy szczęki. Czyli nie podajemy napięcia, mamy otwarte, podajemy napięcie, trzymamy nasz wał silnika za pomocą takich mechanicznych szczęk. No i wiele silników możemy zakupić z takim elementem hamującym, czyli z hamulcem bądź zwalniakiem. No i teraz czym się różni jeden od drugiego? Oba działają identycznie, czyli mamy nasz wał silnika, prawda? To jest środek naszego wału silnika. No i na ten wał silnika działają szczęki. Mamy takie szczęki zaciskowe, które sterujemy znowu prądem, prawda? Podajemy prąd i napięcie na te szczęki, one się zaciskają i uniemożliwiają ruch naszemu wałowi silnika. Hamulec działa w ten sposób, że gdy podajemy sygnał, to zamyka się. Czyli podłączam mój silnik elektryczny do prądu i napięcia, zaczyna on sobie pracować, wchodzi na pewne obroty, prawda? No i w pewnym momencie podaję sygnał na hamulec, on się zamyka i uniemożliwia mi dalszy ruch wału mojego silnika elektrycznego. Zwalniaki działają zgoła odmiennie, zupełnie odwrotnie. Czyli ja muszę podać sygnał na zwalniak, żeby on mi umożliwił ruch. Czyli w takiej domyślnej konfiguracji mam uniemożliwiony ruch wału silnika elektrycznego. Ja najpierw muszę podać sygnał, żeby zwolnić szczęki, prawda, tego zwalniaka i dopiero podaję prąd i napięcie na mój silnik elektryczny, aby umożliwić mu ruch. I zwalniaki najczęściej wykorzystujemy właśnie w takich aplikacjach o zwiększonym ryzyku, czyli możecie sobie wyobrazić sytuację, że pracujemy z suwnicą, prawda, unosimy kilka ton na pewną wysokość i nagle mamy awarię na zakładzie, odcina nam totalnie zasilanie, no i co, silnik, ten załadunek nie spada mi na dół, tylko ten zwalniak zaczyna mi łapać wał silnika i uniemożliwia mi dalszy ruch, dalszy spadek swobodny tego załadunku. Ponieważ właśnie zwalniak działa w ten sposób, że gdy nie mam napięcia sterowniczego, to on trzyma mi wał silnika, prawda? Czyli dla tych właśnie wszystkich aplikacji związanych z ruchem wertykalnym góra-dół, jak windy, suwnice, jakieś podnośniki, przenośniki, najczęściej używamy właśnie silników elektrycznych, które mają dodatkowy zwalniak. Natomiast hamulec wykorzystujemy w aplikacjach, w których chcemy w sposób świadomy po wykonanym ruchu coś trzymać jeszcze dodatkowo na wale naszego silnika. Na samym końcu chciałbym Wam dopowiedzieć dosłownie dwa słowa na temat tych silników synchronicznych. Te, które mają te wszystkie benefity w stosunku do silników asynchronicznych.
Ten silnik tak naprawdę, ten silnik synchroniczny, który Wam pokazuję, tak naprawdę jest serwonapędem. I serwonapęd jest to najbardziej wyrafinowany układ napędowy, jaki w chwili obecnej posiadamy i z którego używamy. Czyli mamy serwonapęd. Czym się różni serwonapęd od zwykłego układu napędowego w postaci silnika elektrycznego, asynchronicznego czy synchronicznego? Serwonapęd ma dodatkowo założony encoder, czyli widzicie, ten kawałek tego silnika to jest tak naprawdę encoder. Tutaj mamy nasz silnik właściwy, czyli silnik i encoder. Widzicie? Podłączenie encodera, podłączenie zasilania naszego silnika elektrycznego. Encoder, o którym będziemy mówili kilka lekcji w przód. Mamy zaplanowaną lekcję taką dedykowaną o encoderach, gdy dojdziemy do pozycjonowania. Natomiast na chwilę obecną musicie wiedzieć, że encoder jest to takie urządzenie, które zakładamy na wał silnika. Jest ono sprzężone z wałem silnika i obraca się tak samo jak wał silnika i daje nam informację o rzeczywistej prędkości i położeniu tego wału silnika. Czyli wiemy, że ten wał jest zorientowany tak, albo tak, albo tak, albo tak. Wiemy, jak jest położony i z jaką prędkością się porusza. Daje nam to dodatkowe możliwości wykonania poprawki błędu na tym silniku. Czyli zobaczcie, mamy silnik jakiś, nasz silnik synchroniczny, mamy tutaj encoder i mamy pewną pętlę sterowania, czyli mamy pewne sprzężenie zwrotne, przepraszam, sobie tu narysujemy, do sterownika. Czyli mamy jakiś układ elektroniczny, który steruje tym wszystkim, prawda? I działa to w ten sposób, że silnik wykonuje ruch, prawda? Na przykład chcemy za pomocą tego silnika wygenerować prędkość równą 1000 RPM. Więc my dajemy mu rozkaz 1000 RPM, prawda? Silnik rozpędza się, ale sprawdza sygnał z encodera, czy to jest na pewno 1000 RPM. Czy jest 1000 RPM? Encoder mówi nie, jest 990 RPM. Zatem układ elektroniczny mówi silnikowi przyspiesz o 10 RPM. I znowu sprawdzamy na wyjściu, czy mamy 1000 RPM. Mamy 999. Przyspieszamy znowu o 1. Sprawdzamy, czy go mamy. Więc jak widzicie, jest to silnik wraz ze sprzężeniem zwrotnym, który umożliwia nam najbardziej precyzyjne ruchy. Za pomocą serwonapędów możemy powiedzieć, słuchaj, obróć się 10 razy w prawo, 5 razy w lewo, bądź alternatywnie przejedź mi przenośnikiem taśmowym na przykład 2 metry w prawo z taką, a nie inną prędkością, prawda? Czyli mówimy o pozycjonowaniu. Więc serwonapędy jest to taki najbardziej wyrafinowany typ układu napędowego, który w swojej strukturze ujmuje silnik synchroniczny, encoder, czyli czujnik prędkości i położenia wału silnika oraz pewnego sterownika, który tym wszystkim steruje, prawda? Czyli mamy sygnał sprzężenia zwrotnego z wyjścia naszego silnika. Patrzymy na nasz wał i sprawdzamy, czy on na pewno w odpowiedni sposób się obraca. Jeżeli mielibyśmy zwykły silnik elektryczny, no to co? Mamy nasz silniczek, mamy nasz wał silnika, prawda? I mówimy, wygeneruj 1000 RPM. No i my nie wiemy, czy tutaj jest 1000 RPM, czy nie, prawda? No nie mamy możliwości tego sprawdzenia. Fizycznie byśmy musieli podejść, zbadać prędkość tego wału silnika, bądź jeżeli mamy w układzie jakiś przemiennik częstotliwości, to podejść, zobaczyć na jego elewacji, jak wygląda ta prędkość i czy nie jest przekłamana. Serwonapęd robi to samodzielnie w sposób automatyczny. Słuchajcie, bardzo dziękuję za uwagę w tej lekcji. No i już teraz zapraszam Was do kolejnej lekcji, gdzie omawiać będziemy wszystkie zmienne, które znajdują się na standardowej tabliczce znamionowej silnika asynchronicznego indukcyjnego. Czołem!